Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić domową kostkę rosołową w Thermomixie. Ja jestem fanką koncentratu bulionu warzywnego, ale jeśli chcecie zrobić jakiś inny, drobiowy, rybny, wołowy, jaki przychodzi Wam do głowy, tak naprawdę jest ogromny wybór. Na Cookido wystarczy sobie wpisać koncentrat bulionu i znajdziecie tam całą listę. Wyszukałam sobie przepis. Możecie sobie tutaj zjechać w dół, żeby sprawdzić, jakie składniki będziecie potrzebować. Macie tutaj też rozpisane, co krok po kroku będziemy robić. Przygotuję sobie najpierw warzywa i wszystkie składniki do tego bulionu. Ja tutaj mam cukinię, marchewkę, cebulę, czosnek, pomidora, seler naciowy, natkę pietruszki, mam też świeżą bazylię i świeże oregano. Będziemy też dodawać sól taką gruboziarnistą, ale zwykłą też możecie dodać, troszeczkę oliwy, no i to chyba tyle. Ten koncentrat bulionu to jest coś, co ja zawsze mówię moim klientom, żeby sobie zrobili, bo jest to taka baza, podstawa do wielu sosów, do wielu zup i tak naprawdę w wielu przepisach na Cookido ta kostka rosołowa się pojawia. A jeśli jest możliwość, żeby zrobić sobie ją samemu i mieć zdrowszą wersję, to uważam, że warto sobie zrobić, a nie kupować takiej kostki w sklepie. Ja też moim klientom zawsze na prezentacji zostawiam taki mały słoiczek tego koncentratu bulionu warzywnego, bo po prostu wiem, że sporo osób nie może się jakby przemóc do tego, żeby robić ten koncentrat, bo wydaje mi się to takie, wiecie, że po co i w ogóle, a naprawdę warto zrobić. I dlatego ja zawsze zostawiam klientom taki mały słoiczek, też przy robieniu właśnie jakiejś zupy, czy jak robimy jakiś sos, to przeważnie ten koncentrat się dodaje, więc wtedy już mogą spróbować, jak potrawa z takim domowym, robionym samemu koncentratem smakuje. Do przechowywania tego koncentratu świetnie sprawdzają się takie małe słoiczki po koncentratach pomidorowych, albo możecie sobie taki bulion zamrozić w kostkach. Tylko wtedy, jak chcecie sobie zamrozić, to ja nie dodaję soli, żeby po prostu nam się zamroziła ta kostka, bo jak dodacie sól, to Wam się po prostu zamrozi. Polecam też zrobić taką kostkę, jeśli macie małe dzieci, albo jeśli jesteście jeszcze przed etapem rozszerzania diety, czy w trakcie rozszerzania diety i na przykład dziecko nie może jeszcze jeść soli, bo na początku jest taki etap, to polecam sobie właśnie zrobić bez soli i wtedy można sobie zamrozić w foremkach do lodu. Super opcja, ja tak robiłam właśnie przy mojej małej i świetnie nam się to sprawdzało. Klikamy rozpocznij gotowanie i na początku mamy sobie wrzucić parmezan pokrojony na 3 cm kawałki. Jest to opcjonalny krok, ale ja sobie ten parmezan lubię dodać, bo on po prostu podbija nam trochę jeszcze bardziej smak tego koncentratu. Zakładamy sobie pokrywę, zakładamy miarkę i będziemy sobie ten parmezan rozdrabniać. Mamy ustawione automatycznie 10 sekund bez podgrzewania i obroty ustawiamy na 10. Tutaj mamy napisane na dole. Przekręcamy po prostu pokrętło aż do 10. Tak wygląda rozdrobniony parmezan. Przekładamy go do innej miski, bo będziemy go dodawać na samym końcu do naszego koncentratu. A teraz będziemy wrzucać warzywa. I tutaj idealnie sprawdza nam się właśnie kopystka. Jak nam coś zostaje w naczyniu, to wystarczy sobie to kopystką po prostu zgarnąć i wyciągnąć. Ona jest idealnie wyprofilowana do tego naczynia. No i lecimy z robieniem koncentratu. Mamy wrzucić 200 g selera naciowego. Widzicie, że wrzucam takie duże kawałki. Nie przejmujcie się, naprawdę Thermomix sobie z tym poradzi. Wrzucamy teraz marchewkę, 100 g cebuli, teraz pomidor, cukinia, 1 ząbek czosnku, ja sobie dodaję 2, bo akurat mam takie mniejsze. Mamy tutaj w przepisie też świeże albo suszone grzyby, ale ja akurat ich nie kupiłam, więc po prostu pomijam ten krok. Liść laurowy, 6 gałązek mieszanych ziół świeżych. Ja sobie dodam 3 gałązki bazylii i 3 gałązki oregano. Teraz dodajemy natkę pietruszki. Tak to teraz wygląda. Mamy całe naczynie warzyw, przypraw i ziół. Zakładamy sobie teraz na to pokrywę razem z miarką i będziemy to mielić na obrotach 7 przez 10 sekund. No i tak to wygląda po 10 sekundach. Mamy sobie zgarnąć to, co mamy na ściankach naczynia, żeby zgarnąć to na dno. I teraz dodajemy sobie 120 g soli gruboziarnistej i
30 g białego wina wytrawnego albo wody i 1 łyżkę oliwy z oliwek. Zamiast tej miarki kładziemy na górę koszyczek, po to, żeby woda z tego koncentratu nam odparowała i powstała nam taka gęsta pasta. Mamy automatycznie ustawiony czas, temperaturę, wystarczy, że przekręcimy obroty i mamy teraz 25 minut. Ok, ściągamy sobie pokrywę. No i teraz już mamy gęstą pastę, tak jak powinniśmy mieć. Musimy jeszcze tylko dodać parmezan i zmiksować wszystko razem, żeby miało taką gładką konsystencję. Więc dodajemy sobie ten parmezan, który rozdrobniliśmy na samym początku. I teraz zakładamy sobie pokrywę i zakładamy już miarkę, po to, żeby nic nam przy miksowaniu nie wyleciało. Będziemy teraz miksować przez minutę ten koncentrat na taką gładką pastę. Zaczynamy od obrotów 4 i podczas trwania tej minuty zwiększamy obroty aż do 8, po to, żeby mieć jak najbardziej gładką konsystencję. Koncentrat mamy już gotowy, jest zmiksowany, więc teraz póki jest gorący, przeleję go po prostu do słoiczków. Najlepsze są takie małe słoiczki, bo po prostu jest najwygodniej z nich korzystać i wiemy też, że koncentrat się nam nie zepsuje, bo po prostu zdążymy go zużyć. Możecie sobie też użyć takich małych słoiczków po koncentracie pomidorowym i ja bardzo często ich używam, ale mam też takie z szerszym, po prostu są troszkę szersze i pokażę Wam, jak przy takich szerszych słoikach wykorzystać sobie tą pokrywę do nakładania tego koncentratu. Wystarczy, że położycie sobie tą pokrywę na górze i po prostu wrzucicie ten koncentrat i nic Wam nie skapnie na boki. To jest bardzo fajna metoda. No a jak macie taki mniejszy, to po prostu on Wam, no nie uda się tego zrobić z tą pokrywą, trzeba wtedy nałożyć sobie łyżką albo jak macie jakiś lejek, no to użyć po prostu jakiegoś lejka. Ja sobie przełożę teraz do tych małych słoiczków, no i tyle. No i wyszły nam 3 takie słoiczki. 1 łyżeczka takiego koncentratu odpowiada 1 kostce rosołowej. Taki koncentrat to jest naprawdę świetna alternatywa dla sklepowych kostek rosołowych, więc bardzo Wam polecam sobie zrobić. Jeśli podobają Wam się takie treści, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. A jeśli chcielibyście zobaczyć Thermomix na żywo, jak się w nim gotuje i spróbować sobie potraw przygotowanych w nim, to zapraszam Was serdecznie na niezobowiązującą i darmową prezentację. Dojeżdżam na terenie całej Polski. Mój numer telefonu znajdziecie w opisie filmu. No i zapraszam Was też do zaobserwowania mnie na Instagramie oraz na moim TikToku. Do zobaczenia!